Leo Fender, założyciel firmy Fender oraz twórca najbardziej popularnych gitar elektrycznych na świecie. Telecaster, Stratocaster, Jazzmaster oraz wielu innych. Jest to osoba, która miała tak ogromny wpływ na rozwój gitar oraz muzyki, że należy jej się osobny odcinek, a tak naprawdę to cała seria. Natomiast dzisiaj zajmiemy się czymś innym. Mimo tylu sukcesów, Leo Fender w 1965 roku sprzedał swoją firmę i zgodnie z umową przez 10 lat nie mógł angażować się w podobne muzyczne projekty. I dokładnie tyle wytrzymał. Tak jest, po zakończeniu tej karencji zaprojektował nowe gitary, nowe basy. Niektóre z nich są absolutnymi klasykami do dzisiaj, a niektóre są bardzo mało znane, wręcz większość osób o nich nie wie. A właśnie jedną z tych niszowych gitar mam dokładnie tutaj w kufrze. Kufer ma prawie 50 lat, gitara w środku niego również i została zaprojektowana przez Leo Fendera. Zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego odcinka Historia jednej gitary. A jakiej? Dowiecie się tuż za czołóweczką. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zaczynamy. No ale co takiego robił nasz Leo Fender po sprzedaży swojego dziecka, swojego Fendera zewnętrznej firmie CBS? Nadal pozostał aktywny, był konsultantem, a również współpracował z innymi firmami produkującymi chociażby wzmacniacze gitarowe. Pamiętajmy, on był inżynierem. Natomiast w 1971 roku poznał Toma Walkera, który później założył firmę Trisonics, a tak też się to złożyło, że ta firma została w 1974 roku przemianowana pod nazwę Music Man. Tak jest, chodzi właśnie o tego Music Mana. Firma miała produkować wzmacniacze gitarowe oraz gitary elektryczne oraz basy, a Leo Fender został poproszony, aby był ich inżynierem oraz konstruktorem. Co prawda, tak jak wspominałem, nie mógł swoim nazwiskiem się afiszować przez 10 lat, więc musieli poczekać. I tak dokładnie firma Music Man w roku 1976 pokazała się ze swoimi nowymi gitarą oraz basem. Tutaj warto zaznaczyć jeden szczegół. Tak naprawdę firma Music Man sama nie produkowała instrumentów, tylko zatrudniała firmę CLF Research, a tak w skrócie Clarence Leonidas Fender Research. To właśnie Leo Fender był inżynierem, projektantem, wykonawcą i dostawcą dla firmy Music Man. I gitara, którą Wam za chwileczkę pokażę, to była pierwsza zaprojektowana oficjalnie przez Leo Fendera, oczywiście przy współpracy z kolegami z firmy Music Man, gitara od czasów zakończenia działalności w firmie Fender. Jesteście gotowi? I oto właśnie ona. Music Man Stingray One. Egzemplarz ten konkretny jest z 1977 roku, a cała seria zaczęła być produkowana właśnie w roku 76. Kochani, jest to gitara, mimo że jest to Music Man, to ja osobiście czuję, że to jest Fender, lub jest to taki przejściowy Fender. No jakby nie patrzeć, wiele aspektów tutaj się bardziej zgadza z Fenderami niż z Music Manami, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. Myślę, że niewiele z Was, bo napiszcie szczerze, kto wiedział o istnieniu gitary Stingray, zwłaszcza tych. Ja wiem, że Music Man w tym momencie produkuje Stingraye. Nawet na kanale już jeden Stingray był, bo był przecież Stingray Jarretta Dynesa. Natomiast to jest gitara jeszcze pre-Ernie Ball, bo w pewnym momencie marka Music Man została wykupiona przez firmę Ernie Ball. Leo Fender od niej odszedł, ale o tym też Wam powiem.
Słuchajcie, jak sobie włączymy katalog właśnie Musicmana z 1976 roku, to właśnie na samym froncie widnieje ta oto gitara, a drugim produktem jest oczywiście Stingray Bass, no gitara, którą no tak naprawdę znamy chyba wszyscy. Jeden z najbardziej kultowych basów, który istniał kiedykolwiek na świecie, tu już myślę, że obok gitary typu Precision Bass, ale jak to się stało, że o tej gitarze tak mało wiemy? Tematy są różne. Po pierwsze, wtedy była era Gibsonów, Les Paule, SG, Fendery, Stratocastery, Telecastery, Jazzmastery naprawdę prężnie działały, więc ciężko się było przebić nowej firmie. Z basem się udało przy współpracy z kilkoma basistami, natomiast podobno do gitary nie przyłożyli się aż tak bardzo, jeśli chodzi o promocję. Drugi temat jest też taki, że elektronika zastosowana w tej gitarze była dość specyficzna jak na tamte czasy i między innymi dlatego się to mogło nie przyjąć. Ale jaka jest prawda, to tego się tak naprawdę nie dowiemy. Mi się udało tą gitarę wyrwać i powiem Wam szczerze, że jestem nią zachwycony. Trzymam 50 prawie letni instrument, który w jakiś sposób został, może nawet i Leo Fender na nim grał lub go chociaż dotykał, nie mam pojęcia, ale tych gitar tak naprawdę na rynku jest bardzo, bardzo mało. Jak się dobrze poszuka w sieci, to tych konkretnych Stingrayów jedynek może być na rynku kilkaset, może być 1000 z góra, 2000, bo naprawdę ja jeszcze pisząc do firmy Musicman otrzymałem odpowiedź, że nie mogą mi sprawdzić nawet po numerze seryjnym, ponieważ firma Leo Fendera CLF Research nie robiła takiej katalogowania po numerach seryjnych, więc tak naprawdę nie można do tych numerów seryjnych się nigdzie dorwać, ale wszystko wskazuje, gitara została przebadana, że jest to produkt oryginalny z oryginalnymi wszelkimi kabelkami, elektroniką i tak dalej. Sama gitara, no to jest cóż, korpusik z jesionu, transparentny, co było bardzo popularne w gitarach elektrycznych właśnie w latach 70. Czarny pickguard w przypadku tego egzemplarza. Gryf jest, słuchajcie, jak u Fendera. Jest to wykończony na wysoki połysk, klonowy gryf z jednego kawałka klonu i główka z kluczami w układzie 6 w jednej linii. Pamiętamy, że dopiero później Musicman przemienił to, robiąc układ 4+2. A tu jeszcze mamy ten typowo fenderowski układ. Mamy tutaj klucze z wygrawerowanym logiem Musicman, a pręt do regulacji wygląda jak w typowych Fenderach z lat 70., czyli jest to taki bulecik wystający. Radius tego cudeńka jest to 12 cali. Potem rok później wypuścili na rynek wersję Stingray 2, czyli dwójeczkę, w którym radius był 7,25 cala i tych gitar mimo wszystko powstało ciutkę więcej, dlatego też Stingray 1 jest bardziej, ciężej go dostać. Dodatkowo również Stingray 2 miał też opcję mostka tremolo, a tutaj mamy bezpośrednio stały mostek ze strunami przewlekanymi przez korpus. Łączenie gryfu za pomocą 3 śrub. Typowe rozwiązanie dla lat 70. Miejsce na bateryjkę, tak, ponieważ mamy tutaj 2 humbuckerki z aktywnym układem. Udało mi się wykopać kilka oryginalnych katalogów Musicmana i właśnie w ten z 78 roku pokazuje nam, że te gitary były dostępne właśnie w takim kolorze. Prócz tego były czarne, brązowe, podpalane oraz białe. Zresztą dopiero teraz, jak oglądałem zdjęcia Leo Fendera, który grzebie przy różnych gitarach, zobaczcie, on właśnie siedzi i dokładnie tworzy, dubie ten oto egzemplarz gitary. Widać to po kształtach, które tutaj mamy. A cóż takiego jest innowacją w tej gitarze? Mówi się o tym, że jest to taka hybryda między Fenderami, a między gitarami G&L, bo
w latach 80. Leo Fender, kiedy porzucił współpracę z Music Manem, założył swoją firmę ze swoim starym kumplem George'em Fullertonem, stąd George and Leo, G&L. Takie gitarki również powstały, ale no to na ich temat pewnie będzie osobny materiał, o ile kiedykolwiek taka w moje ręce wpadnie. A tutaj mamy dwa humbuckerki, no, które do złudzenia przypominają te humbuckery właśnie ze słynnego basu Stingraya. Zresztą jak weźmiemy sobie pod uwagę gitarę i bas, no to wygląda to naprawdę jak bliźniacy, prawda? Co my tutaj mamy za ciekawostki? Mamy tutaj 3 pokrętła. Pierwsze jest to głośność, ekwalizacja, czyli górka oraz dół, przełącznik hi-cut. Co prawda w pierwszych Stingrayach, jak zobaczycie sobie na zdjęciu, tego hi-cuta nie było w 76, dopiero od 77 zaczął być stosowany. Oraz przełącznik, jakże piękny, prawda? 4-pozycyjny. Mamy tutaj bardzo ciekawą kombinację, to znaczy mamy wersję tak, że może być jeden humbucker, drugi humbucker, oba oraz oba w przeciwfazie. A jak to gra, za chwileczkę Wam pokażę. A wracając do tego konkretnego egzemplarza, no to większość tego typu gitar trafiło na rynek amerykański, no ale oczywiście gdzieś tam zostały poszczególne sztuki porozwożone po całym świecie. To jest gitara akurat, która została do Polski przywieziona z Norwegii. Z Norwegii, a w Norwegii pewnie się znalazła ze Stanów. Tam było na wyposażeniu studia nagrań. Nawet tutaj została naklejka niezerwana z tego studia nagrań, także kto wie, jakie hity zostały na niej nagrane. Sam instrument, no, z uwagi na ten jesion, jest dość ciężki. 4,3,5 kg. No to Fendery są dużo lżejsze. Zastanawiałem się, czy to nie kwestia tego, że te gitary nie były popularne z uwagi na ich ciężkość, no ale Gibsony tak naprawdę potrafiły być znacznie cięższe, więc myślę, że nie jest to argument. Natomiast rzeczą, którą tutaj mi się mega podoba, myślę, że już wiecie, o co chodzi, to jest ten gryf. Gryf jest cieniusieńki, niczym w moim Schecterze. Jak sobie mierzę na tym pierwszym progu, jest to 20,5 mm, jeśli chodzi o grubość tutaj na pierwszym progu. Tu już jest trochę więcej. To już jest 23,8. Natomiast tu jest mega fantastyczny. Jeżeli miałbym wziąć pod uwagę najwygodniejsze gryfy w gitarach, na jakich grałem, to ten będzie gdzieś w czołówce, obok mojej Meteory, tylko jeszcze nie wiem, czy pierwszy, czy drugi. Musiałbym to sobie na spokojnie sprawdzić. No mówię, jak się go dotyka, to dosłownie byście mi go dali na ślepo, to bym powiedział, że jest to Fender. Czuć tutaj fenderowatość z uwagi na pokrycie go lakierem. Jak dobrze wiecie, firma Music Man w tym momencie stosuje inne rozwiązanie, jeśli chodzi o gryfy. Tam są te gryfy, jakby to powiedzieć, no nie z tym błyszczącym lakierem, tylko tam jest bardziej, tam jest olejowany, czuć większą taką gładkość, taką satynkę w tym wszystkim, a tutaj mamy właśnie tę pozostałość po tych fenderowskich gitarach, chociażby z początków twórczości Fendera z lat 50. A to, że radius tu jest 12 cali, absolutnie fantastycznie. Ten egzemplarz tak naprawdę, jeżeli mam być szczery, przejrzałem go dokładnie, no to troszeczkę się nagrał. Widać nawet po tym, że progi już miał najprawdopodobniej raz wymieniane i mówiąc szczerze, te progi, które już tutaj są, myślę, że za jakiś czas można byłoby się też przymierzać do ich wymiany. No ale gitara ma 48 lat w tym momencie, 77 rocznik, więc stan, w jakim ta się prezentuje, uważam, że jest fantastyczny. Tutaj jakieś drobne odbicia, jakieś małe skazy, ale naprawdę ja jestem pod wrażeniem, jak to gra, w jakim są stanie. Nawet rozkręcaliśmy elektronikę tutaj i wszystko jest zalane.
i wygląda tak, jak byłoby od tych 48 lat nieruszane. I gra, i to jest najlepsze. I to jest najlepsze, że to gra. A jak to gra? Już Wam pokazuję. Zaczynamy od pozycji humbuckera przy mostku, ponieważ tak tu jest to skonstruowane. Pierw jest humbucker. Przy gryfie. Łobie. I obie w przeciwfazie. Jakby ktoś nie wiedział, cóż takiego robi w przeciwfaza, to możecie sobie obejrzeć ten oto materiał. No dobra, to teraz sprawdzamy ten przełącznik tutaj, czyli treble cut, a właściwie to w zależności od tego, czy jest włączony, to będzie treble cut lub treble boost. Teraz jest chyba wyłączony. Założyłem jej wczoraj nówka strunki, więc trochę może nam przeszkadzać. To teraz zobaczymy sobie mostek. Co ja mówię? Gryf. Ciekawe rozwiązanie, nie? No i tak samo mamy tutaj ekwalizację. Jak Wam się podoba brzmienie tejże oto gitary? No ta przeciwfaza jest przekomiczna, nie? Jakby kaczkę włączyć, nie? Ja mógłbym siedzieć i grać i bawić się na tej gitarze po prostu całymi dniami.
Dobra, chcecie przester, nie? Najpierw taki przester. Jestem na takim lżejszym fuzie w tym momencie na IRT moim studio. Gram cały czas na tym samym co zawsze. Może się trochę podniosę, żebyście lepiej gitarę widzieli. Albo łeb se utnę. O. Widzicie, lekko trachnąłem gałkę i już mi się zrobiło miękko. Dobra, przester, co? No dobra, jedziemy. Ja się jaram, nie wiem jak wy, ale ja się jaram, że 58-letnia gitara, 48-letnia gitara tak gra, zwłaszcza, że w tamtych czasach chyba tak się... Chociaż nie, już coś tam zaczęli grać, Może prędzej... Przeciwfaza? Śmieszny, nie?
prawie zapomniałem o najważniejszych numerach na Overdrive Fan Studio. Nie mogę się doczekać, aż w Abbey Classic na niej sobie zagram. O, tu byłaby fajna przeciwfaza. Takie oto cudo. Naprawdę powiem wam, że ma ta gitara coś w sobie. Jest ich mało, niewiele osób o nich wie, ale jak już się trafi wariat, no to się trafi wariat. Ja byłem takim wariatem. Gostek, który sprzedawał, był takim wariatem, który chciał taką gitarę mieć. No, bardzo dziwię się, że popularność tych gitar taka nie jest. Chociaż możliwe, że wiecie, za 2 lata, za pół roku jakaś gwiazda zacznie grać na tego typu gitarze i już tak naprawdę coś się stanie. Zwłaszcza, że parę miesięcy temu Cory Wong wypuścił swojego Stingraya i co prawda, wiadomo, nie wygląda to tak jak teraz, tak jak w przypadku Stratów, no to dzisiaj Strat nowoczesny wygląda praktycznie jak ten z lat 50. Z tymi Stingrayami jest troszeczkę inaczej, natomiast myślę, że to jest gitara, na której już się pieniędzy raczej nie straci. One w tym momencie tak, jeżeli już się pojawią na Reverbie, to jest koszt około $2000, przy czym no dwójki jeszcze są bardziej spotykane. Jedynki, czyli tej z radiusem 12-calowym, takiej jak ta moja sztuka, tutaj nie ma. A rozmawiamy o Music Manie, przypominam, przed w ogóle Ernie Ballem czyli wtedy, kiedy władał nim między innymi Leo Fender. No może nie władał, ale miał na to wpływ. Tak naprawdę mam jeszcze jednego Stingraya, to wam mogę pokazać. O, zobaczcie, to jest współczesny Stingray. Kształt korpusu taki sam. Natomiast no tu już mamy ten słynny musicmanowski układ, słynna musicmanowska główka, 2 humbuckerki, no i tutaj jak widzimy ta płytka maskująca, metalowa, ta pleksa na pokernełka też jest inna, a to jest Stingray, jak zresztą jest na główce napisane, SR30, no jego temat, również materiał za jakiś tam czas się pewnie na kanale pojawi. Te gitary były produkowane do roku 1979, więc tak naprawdę były produkowane tylko 4 lata, 76, 7, 8 i 9. Potem przestały być produkowane właśnie wtedy, jak Leo Fender opuścił Music Mana, rzucił z nimi współpracę. Sam założył tą kolejną firmę w 80 roku. Kwasy, wiadomo, pewnie jakieś były. Z tego, co ja gdzieś tam się dopchałem, chodziło w jakiś sposób o finansowanie, o złą kontrolę jakości. Tutaj Leo Fender twierdził, że firma tak naprawdę Music Man źle przechowuje, źle transportuje te gitary, przez co tam ich jakość gdzieś tam spada, wiadomo, mogą progi wejść, coś się może powykrzywiać, a od niego wychodziły gitary tak naprawdę na cacy, a oni tam nie chcieli mu do końca wtedy płacić z uwagi na to, że gitary przychodziły złe, a to była ich wina. No wiecie, kwasów było różno, w to nie będziemy w tym momencie roztrząsać, kto gdzieś tam zawinił. Natomiast tak naprawdę firma Music Man cienko przęgła i dopiero kilka lat później, już nie pamiętam, w 80
pierwszym albo drugim, to jeszcze sprawdzę, została wykupiona zresztą przez Erniego Bolla, akurat mam dzisiaj koszulkę Erniego Bolla. Cóż mogę więcej powiedzieć na temat tego instrumentu? Ja jestem z niego bardzo zadowolony, jest to coś wyjątkowego. To jest coś, czego nie jestem Wam w żaden sposób w stanie przedstawić, ale nawet jak dzisiaj bierze się do ręki gitarę z wysokiej półki, nóweczkę, to już czuć tą jakąś taką dziwną jakość, że czuć, że jest to fajny instrument, ale jak się bierze coś tego typu, co ma 50 lat i patrzy się na to, no, jest zupełnie inne odczucie. Jestem bardzo ciekaw, jakbym zachował się z tą gitarą na ślepo, ale ma to coś z uwagi na swój feeling, na swoje brzmienie, na tą jakość. No, mam wrażenie, że jakbyście ten film mieli oglądać za kolejne 50 lat i ta gitara by przeżyła w normalnych, domowych czy tam studyjnych, koncertowych warunkach 50 lat, to by się już w niej nic nie zmieniło. Dokładnie byłaby taka, jak jest tutaj. Tak to wygląda. Myślę, że tyle w tym naszym materiale wystarczy. Historia tej gitary jest krótko jest produkowana, natomiast no jak widzimy, gdzieś tam powraca troszeczkę w innej odsłonie i myślę, że tą odsłonę również na kanale za jakiś czas pewnie zobaczymy, a tak to zapraszam Was do śledzenia dalszych losów Overdrive Fan Studio, serii Historia jednej gitary, którą bardzo lubię Wam przygotowywać, ale wymaga dużego przetrzypywania internetu w sprawie odnajdowania faktów i też nie mam na to zbytnio czasu, ale będę starał się Wam te materiały raz na jakiś bardzo odległy okres czasu wrzucać. No chyba, że znajdzie się sponsor, który na przykład wspomoże taką działalność. Tak też może być. A w tym momencie kończę i dziękuję serdecznie patronom kanału za wsparcie, za to, że jesteście ze mną, że wspieracie moją działalność. Jeżeli były właściciel tej gitary, którego nie udało mi się poznać osobiście, to ogląda, to również pozdrawiam. Myślę, że gdzieś się jeszcze spotkamy. No i dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście o tym, że jest to kolejna gitara Leo Fendera, czy nie wiedzieliście? Wiem, że wstawiłem zdjęcie na Facebooka i na YouTube'a właśnie samej tej skrzyni. Wiele osób do mnie pisało, co to za niespodzianka, o co tam chodzi i zgadywaliście. Tyle, bo będę tutaj za dużo jakiś głupot gadał. Także łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!